Oczy. Bośnia to jest właśnie to. Zaczynamy kolejny dzień, tym razem ruszamy z Sarajewa i kierujemy się dalej na południe. Tam widzicie Sarajewo. Za chwilę zobaczycie je pewnie na przebitkach z kamery. My natomiast jeszcze pod lokalnym sklepem jemy jakieś bułeczki, banany i ruszamy w drogę. Przewidywany czas dotarcia do miejsca docelowego dzisiaj wyjątkowo krótko, 2 godziny 50 minut. To jak na tą trasę wyjątkowo krótko. No i widzimy się z drogi. My powoli opuszczamy Sarajewo, które możecie cały czas oglądać po lewej stronie, a ja natomiast chciałbym wam co nieco opowiedzieć trochę więcej, żeby ta opowieść była no jaka taka spójna. Dzień wcześniej w kempie, przy naszym guest house'ie poznaliśmy Simona. Gościa z Czech, który na swoim oldschoolowym GS-ie wybierał się do Turcji. Szymon oprowadził nas nieco po Sarajewie, razem zjedliśmy sobie fajny obiad i każdy z nas następnego dnia ruszył w swoją stronę. To właśnie dzięki niemu dowiedzieliśmy się o paru smaczkach Bośni, które będziecie mogli obejrzeć za jakiś czas. Natomiast jeśli chodzi o niego, on zameldował się w Macedonii i powysyłał nam nieco swoich zdjęć i jeden bardzo interesujący film. Ciao, it's 41 degrees here. There's a highway and I'm waiting in my underpants for half an hour until I cool down. I wówczas tak naprawdę zrozumiałem, co jeszcze wartościowego dają takie podróże. Oprócz pięknych widoczków i 1000 przejechanych kilometrów, to przede wszystkim ludzie. To oni są dopełnieniem tego wszystkiego. To właśnie dzięki nim możesz miło spędzić czas, poznać ich tradycje, zwyczaje, kulturę, ale przede wszystkim oni z miłą chęcią dzielą się tym, co już zeksplorowali. Są w stanie zdradzić Ci każdy smaczek ich poprzedniej jakiejś podróży, eksploracji i dać Ci to wszystko niemalże jak na tacy. Od Ciebie tylko będzie zależało, czy z tego skorzystasz, czy też nie. My Szymonowi dziękujemy z całego serducha, bo był to wspaniały, super spędzony czas przy opowieściach, piwku i tak dalej. Dziękujemy również Patrykowi z Litwy oraz Sebie z Polski, którego poznaliśmy nad Balatonem, których tak naprawdę poznaliśmy nad Balatonem. I to właśnie te nowe znajomości, te nowe przyjaźnie stanowi dla mnie clou takiej wyprawy. Tego nie doświadczysz siedząc w domu przed komputerem, oglądając godziny filmów czy pisząc setki komentarzy. Niektórzy wolą pisać zamiast jeździć. Ja raczej należę do tych drugich.
tego dnia był prawie że prosty, niemalże idealny. Opuścić Bośnię, przejechać ją, delektować się nią, cieszyć ją, pochłaniać, chłonąć, doświadczać i dojechać do Czarnogóry. To miejsce, do którego chcieliśmy dojechać, u Kanion Piwa, chyba tak się to miejsce nazywa, tam przewidzieliśmy nocleg. Mieliśmy tam 2,5 godziny drogi, jakieś 200 parę kilometrów. Natomiast to właśnie te przyjaźnie, o których wspomniałem wcześniej, nieco ten plan zmodyfikowały. Szymon dnia poprzedniego powiedział jedno: słuchajcie, droga P14, odbijcie przed samym waszym kempingiem w lewą stronę z głównej drogi i po prostu cieszcie się nią. Cieszcie się i delektujcie. Kurde, 2 razy nie trzeba mi mówić takich rzeczy, skoro gość przekonuje, że jest to coś naprawdę wartościowego, no to trzeba jechać i sprawdzić, czy ma on rację. Tak też uczyniliśmy. Kochani, Bośnia to jest właśnie to. To jest po prostu niesamowite, co tu się dzieje. Wy zobaczcie sobie tą wodę w rzece. Tunel za tunelem. Jak nie te mega nowoczesne, to te wydrążone w skałach za pomocą pracy ludzkich mięśni. To jest po prostu niesamowite. Bośnia, szapoba, kłaniam się nisko. No brakuje słów. Na pewno dzisiejszy dzień pod względem widokowym, jak i wiecie, takiego flow na drogach, jest po prostu niesamowity. Jest niesamowity. Zobaczcie, co jest za moimi plecami. O tam, rzeka z turkusową wodą. Mega zielone, przepiękne, niemalże dziewicze góry. My jedziemy dalej, bo za chwilę zmieniamy kraj.
No i tym oto sposobem dojechaliśmy i powolutku zbliżamy się do granicy z Czarnogórą, do bardzo kameralnej granicy. Jak się okazało, kurde, coś o czym nie wiedziałem wcześniej. Jeżeli stoicie, czy macie stać na przejściu granicznym, to po prostu na nim nie stoicie. Powinniście wjechać i ustawić się jako pierwsi. W szczególności, kiedy jest upał i jest mega gorąco. Wszyscy za granicą naprawdę to rozumieją i w żadnym stopniu nie będą tym faktem zbulwersowani, ba nawet celnicy będą otwierali Wam dodatkowe okienka, żebyście mogli odprawić się jak najszybciej i czasem, żebyście im po prostu nie zemdleli na tym motocyklu. I teraz wyobraźcie sobie, że Bośnia to taki Wasz raj. Raj dla motocyklistów, raj dla podróżników. Więc kiedy przejeżdżacie przez granicę z Czarnogórą, trochę jesteście zdezorientowani, bo to jakbyście z bram jednego raju wjechali do bram drugiego. I nie żartuję. Po prostu każdy kilometr jest lepszy od poprzedniego, każdy zakręt bardziej soczysty, a każdy widok piękniejszy, jeden od drugiego. Masakrycznie byłem szczęśliwy. Ja wiem, że masakrycznie i petarda to przeze mnie najczęściej używane zwroty i słowa, ale kochani, brakuje słów, by opisać to wszystko. To wszystko, co byłem w stanie zobaczyć. To wszystko, czym mogłem się podzielić z moim synem. To była dla nas naprawdę niesamowita przygoda. My cały czas poruszamy się drogą E762 i ochów i achów nie ma końca. Ta droga jest po prostu niesamowita i polecam ją każdemu, nawet na przejażdżkę samochodem. To będzie prawdziwy sztos. Zobaczycie. Nie zawiedziecie się na pewno. My tymczasem, przejeżdżając przez kolejny tunel, delektując się tą lazurową wodą, poszukujemy naszego zjazdu. Naszego magicznego zjazdu na drogę P14, którą za momencik już odbijemy w lewą stronę, tuż przed naszym, można by wtedy pomyśleć, docelowym kempingiem.
My tymczasem wyluzowani na maksa, jak to na takich imprezach, skręcamy w lewo i po chwili widzimy tunel. Tunel niewiele szerszy od motocykla, może mieści się, przynajmniej w naszym odczuciu, tam samochód osobowy. Mamy wylot z tunelu i kurczę, coś co nas powoli zaczyna onieśmielać. Wjeżdżamy w kolejne tunele, coraz węższe, coraz bardziej kręte i coraz mniej oświetlone, i w tym momencie jedyną myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to to, że kurde, przydałaby się czołówka na kasku, bo w tych zakrętach naprawdę nic nie widać. Jeszcze jak wjeżdżacie z bardzo nasłonecznionego, oświetlonego miejsca w miejsce tak jak tunel, gdzie jest kompletna ciemność, to naprawdę przez kilka sekund wasz mózg zaczyna, delikatnie mówiąc, piksować. Jakby to powiedział nasz kolega Szymon Szczech, w tych tunelach miej te pozor, czy jak to się tam mówi, naprawdę trzeba uważać na pojazdy zjeżdżające z góry, bo jest tam bardzo stromo, bardzo kręcie, my bardzo szybko nabieramy wysokości i w pewnych momentach można się było, delikatnie rzecz mówiąc, zdziwić tym, co próbuję zjechać z góry i no nie próbuję was staranować, aczkolwiek czasami wydaje się, że jest bardzo blisko. I to właśnie jeden z takich momentów, w którym już prawie poczułem kupę w gaciach ze strachu. Powiem wam, że no naprawdę wprawiło mnie to w niemałe osłupienie i delikatnie rzecz mówiąc trochę nie wiedziałem, co mam robić. Ta ciężarówka tak mocno hamowała i wydawała taki dziwny dźwięk z hamulców, że ja naprawdę myślałem, że ona po prostu po mnie przejedzie jak po jakimś placku. Natomiast no parę metrów do tyłu udało się wycofać i no i jakoś się wszyscy pomieściliśmy, natomiast nie mam pojęcia, jak ta ciężarówka mija się z samochodami, które jadą z dołu.
Stajemy tu na fotkę? Tak. Coś tam się stało, nie? Hi. What is going on? You can go. Okay. Thank you. Have a nice day. Yeah, the same. Hello. Tymczasem w pewnym momencie odbija się z tej drogi na coś, co nazywa się Panoramic Roads. I tu znowu trafiacie do całkowicie innego świata. Wtedy jakbyście odkrywali całkowicie nową galaktykę. Przemierzacie grzbietami po prostu góry i no nie da się tego opisać słowami, nie da się. Jeśli kogoś będą nudziły te widoki, to proszę sobie je przewinąć, ja natomiast chcę je zostawić w trochę większych kawałkach, tak żeby ci, którzy mają ochotę się tym podelektować, po prostu się podelektowały, a ja żebym pamiętał tą niesamowitą i bajeczną historię. Ten film powinien mieć tytuł Achy i Ochy, bo achy i ochy nie mają końca. Tu jest no bajecznie, magicznie, idealnie. Nie chcę się stąd jechać. Jest taki pomysł, żeby w ogóle rozbić tu namiot. Maksik, co tam jest dobrego? Pokaż. Ratujemy się. Mama by była wściekła, bo nie jedliśmy jeszcze obiadu. Ale nie ma czasu na obiad. Sami rozumiecie. Maksik. Fajnie? Tu jest? Bardzo. Byłeś kiedyś w takim miejscu? Nie. Kochani, trasa, o której chciałem wam powiedzieć właśnie, którą jedziemy, przypomniało mi się. Nazywa się Panoramic Road. Panoramic Road, ona odbija w pewnych miejscach z P14, także musicie bacznie śledzić znaki Panoramic Road. A tu już jacyś koledzy jadą na motorach. Kabanosiarz. Teraz ta. Parówka. Parówkarz. No, kabanosiarz. Ej.
My całej tej drogi nie przejechaliśmy. Postanowiliśmy, że wracamy i udajemy się w stronę naszego kempu, bo zjazd z drugiej strony wydłużyłby tą drogę o kolejne 2 godziny. Natomiast Wam P14 i Panoramic Road, a jest ich kilka, szczególnie polecam w Czarnogórze. Natomiast my zjeżdżamy tutaj już do naszego kempingu, który jakoś nie zrobił na nas wrażenia. Mi było wsioryba. Mogliśmy tam spać, natomiast mój syn podjął męską decyzję i powiedział coś w stylu: tata, jechaliśmy teraz jakieś 3 godziny, a powiedz mi, a jakbyśmy jechali do Kotoru, do Zatoki Kotorskiej, to ile jeszcze byśmy czasu potrzebowali? I tym oto sposobem szybki rzut oka na mapę, szybka analiza tego, co nas czeka, gdzie ewentualnie możemy coś zjeść, bo przecież byliśmy w dalszym ciągu bez obiadu, a wołowina z paczki, że tak powiem, i kabanosy, no wiecie, żadna matka nie uzna to za obiad, więc dostalibyśmy jeszcze przysłowiowy opieprz. Natomiast stwierdziliśmy, że no za 2 godziny, jak dobrze pójdzie, powinniśmy już być w Zatoce Kotorskiej i jak pomyśleliśmy, tak też zrobiliśmy. Szybki zawrót z pola kempingowego i kochani, kierunek Zatoka Kotorska, Czarnogóra. Jak wspominałem, nie ma czegoś takiego jak dzień bez obiadu, więc podróżując drogą M3 w stronę tak naprawdę Zatoki Kotorskiej zatrzymaliśmy się w przydrożnym, no nie powiem knajpie, w przydrożnej restauracji, bo reprezentowała ona już dosyć wysoki poziom. Jedzenie było bardzo dobre, jedzenie było bardzo tanie, także my najedliwszy się ruszyliśmy dalej, cały czas kierując się ku naszej wymarzonej zatoce. Dotarliśmy do Zatoki Kotorskiej, tylko nie jesteśmy stricte w Kotorze, tylko w jakiejś okolicznej mieścinie, na bardzo fajnym polu namiotowym. Mieliśmy całkowicie inne zaznaczone na Google Maps Pineską, natomiast to, na którym jesteśmy, zauważyliśmy jadąc wzdłuż drogą, wzdłuż wybrzeża. Natomiast ostatecznie cofnęliśmy się 15 km właśnie do tego miejsca, z racji tego, że to, które zaznaczyłem, było po prostu no średnie, daleko od wody. No i jak się okazuje, to w ogóle cena ta sama. Tu to pole kosztuje 18 euro za
za dobę, za dwie osoby motocykl i namiot, czyli nasz tak zwany standard. Natomiast idziemy teraz przy takiej dosyć ruchliwej ulicy i wiecie, trzeba być czujnym, żeby nas coś nie pierdykło. Idziemy do sklepu zrobić jakieś zakupy na kolację. To co trzeba przyznać, to w tych krajach bałkańskich, w których mieliśmy okazję być, oni są, nie wiem, mistrzami grilla. Wszystkie potrawy właśnie takie pieczone, duszone, mięsne są po prostu rewelacyjne. Jeśli można kiedyś powiedzieć, że przez żołądek do serca, to te dwa kraje właśnie tym oto sposobem zagościły w moim serduchu. Max też jest zadowolony. Za naszymi plecami cały czas widzicie, albo nie widzicie, o teraz wam pokażę Zatokę Kotorską. O, zaraz będziemy robili kolację. Nie wiem, czy już wspominałem, ale generalnie zdecydowaliśmy, że tu jest tak fajnie. Oprócz tego, że ludzie tu jeżdżą jak wariaci. I zostajemy 2 noce. Taki jest pomysł. Jutro mamy 30 stopni, więc nie jeździmy, zostajemy tutaj. No i będziemy chillować. Noc upłynęła błogo. Naprawdę rewelacyjnie, cisza, spokój. Co najlepsze, znowu trafiliśmy na wspaniałych sąsiadów. Mamy 70-latka z Serbii, który opowiadał o swoich licznych przygodach motocyklowych. Notabene za niedługo rusza w półroczną podróż po Azji. Także super, jest naprawdę super. Pole jest prywatne, bardzo niewielkie. Tu za moimi plecami, o tutaj widzicie toalety. Toalety na zewnątrz, ale da się wytrzymać. Niemniej nie jest to 5-gwiazdkowy hotel. Co ważne, prysznice są na zewnątrz. Jest jeden taki schowany, ale tak naprawdę no nie ma gdzie tam zostawić rzeczy, więc albo wchodzicie tam na golasa, albo musicie kombinować, albo po prostu myć w stroju kąpielowym na zewnątrz. Patrzcie na to. Dobrze, że tu trafiliśmy, jak zwykle przypadkiem, no ale przypadki w tym wypadku wychodzą nam tylko na dobre. W dniu dzisiejszym zostajemy tutaj na jeszcze jedną noc, z racji tego, że prawdopodobnie dziś wieczorem pojedziemy sobie pozwiedzać Stare Miasto w Kotorze, ale to jeszcze zobaczymy, jak nam się będzie chciało. Natomiast dzisiaj odpoczywamy, relaksujemy się, cieszymy się tak naprawdę sobą, że w końcu są wakacje, że w końcu młody może powskakiwać sobie do wody. No i później kierunek i mała zmiana. Tym razem już nie na południe i tym razem zaczynamy podróż na północ. A północ wzdłuż wybrzeża Chorwacji. Ja tymczasem sobie piję kawusię. My na tym kempingu oprócz Serba, o którym już wspominałem, poznaliśmy również nietuzinkowego Włocha, którego obdarowałem paczką kabanosów tarczyńskich. On w zamian zaprosił nas na obiad i sam ugotował wyśmienitą carbonarę. Następnie pokazał nam, jak z zatoki pozyskiwać małże i jak się je obrabia, a obrabiał je prawie 2 godziny, a końcem końców zjedliśmy wieczorem wspólnego grilla. I to właśnie są te przyjaźnie i to właśnie dają nam wszystkie te podróże. You are cleaning now? Yeah? Yes, I'm cleaning. After, again, is the water, sea water, salt water. And after, only before eating, you take out this. Ah, this, okay. This.
only before no eating. Sorry, cooking. What is that? That's the animal inside. Ah, okay. It's not that this one is on the rock. It's the animal inside stay on the rock. This one arrived inside the animal. Okay. And they stay here. But if you take before cooking, you make an hole. It's not good. After a few hours, it's not good. Jak widzicie, człowiek uczy się całe życie, a jeszcze więcej wspaniałych rzeczy w kolejnych odcinkach zapraszam.